Wejścia do portów są tragiczne. Żeby przejść rowem wykopanym szerokości 2 metrów, przyjedziecie do Kopenhagi, to zrozumiecie. Mieszka z Inuitami na Grenlandii i ja po środku, jak żaba do rozjechania. Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować jacht, chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejscu, ale się nie udało, ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę, 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko i nadal nie zdążyłem. Dzisiaj opowiem wam historię. Moją. Siedzę i moczę nogi w Kopenhadze, w takim fajnym porciku, który jest naprawdę wielki. To jest wielka betonowa płyta i nie ma nic. I bardzo słabe miejsce do cumowania, jakieś wielkie pale przystosowane do przyjmowania chyba okrętów wojennych, a nie plastikowych jachtów. No ale bardzo ciekawa koncepcja. A, historia, właśnie. Bo ja przyznam wam się szczerze, że ja w Danii praktycznie nic nie nagrywałem. Ja jestem tak zniesmaczony, jestem taki rozczarowany, że ja przez tydzień nie wziąłem kamery do ręki i nie nagrywałem. Ja wypływając z Norwegii jestem głęboko rozczarowany tym, co znalazłem w Danii. Dania jest taka płaska, taka nijaka. Po prostu płynie się i nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Kiedy żegluje się po Norwegii, to od rana do wieczora te dni są pełne. Po prostu tam jest tyle, szczególnie jak się ze mną żegluje, ale tam jest tyle możliwości, tyle atrakcji, tyle skał, tyle szkierów, tyle pięknych zatoczek, tyle miasteczek nadmorskich, ojej, dużo tego wszystkiego, ale od rana do wieczora można żeglować i zachwycać oko i duszę tym, co się spotyka. A Dania? No jakbym przeskoczył na inną planetę. Jest płaska, jest taka... No wypływam w morze. Jak to ująć? Wypływam w morze i po prostu to jest trzepanie mil. Gdzieś tam w oddali jest jakiś ląd, wiadomo, że on jest. No i tyle. Jest morze i trzeba robić godzina za godziną, milę za milą. Jest po prostu taka nuda. Nie wiem, czy wam dobrze to tłumaczę, ale po prostu zawiodłem się na tej Danii. Chciałem ją zwiedzić, zobaczyć mój piękny kraj, taki bogaty i wartościowy. Nie. Jak nie ja, ale pierwszy raz spodobała mi się Dania, jak przypłynąłem do Kopenhagi. Ja, człowiek, który unika miast szerokim łukiem. Ale tutaj są fajne statki, tu jest fajne miasteczko w zasadzie, fajne centrum, kanały. No i właśnie chyba podoba mi się to, że tutaj jest taki ścisły związek właśnie z morzem, że to jest widoczne. No, to jest chyba pierwsze miejsce w Danii, które mi się spodobało. Opowiem wam, jak było. Przypłynęliśmy po długim rejsie do Skage. Porcik jak porcik. To jest po prostu stocznia, która wydzieliła kawałek miejsca na to, żeby postawić trochę żaglówek. Jest tam jakiś klubik i ten klubik prowadzi mały porcik. No i przyjemne miejsce, ale żeby to było ładne, nie. Ogromna ilość mew i trzeba robić uniki przed lecącym z nieba gównem. I to dosłownie. Ruszyliśmy ze Skagen na południe, wzdłuż plaż. No i naprawdę, ta historia nie będzie zbyt emocjonująca. Po prostu lipa. Płyniesz wzdłuż plaży i to wszystko. A, jest strasznie płytko. Wszędzie płytko. No morze głębokości 5 metrów, 4 metrów, 3 metrów. Jak dochodziliśmy na głębokość 20 metrów, to mówię, o, 20. Nie pamiętam, czy tak było. Dochodziliśmy do głębokości 10-15 metrów, mówię, o, głębia. Tutaj już mogę być spokojniejszy. A tak, to cały czas się płynie po takich płyciznach. Mapy są nieaktualne. Wejścia do portów są tragiczne.
Wiem, no trochę marudzę. No nie są takie tragiczne, ale trochę są tragiczne, bo znaleźliśmy opis w locji gdzieś tam w necie jednego z portów, gdzie zastrzegają, że trzeba trzymać się dokładnie tego kursu, dokładnie z tej pozycji. Nie żeby była jakaś pława, jakieś oznaczenie, nie, masz po prostu płynąć najpierw na pozycję, a później z tej pozycji trzymać się dokładnie tego kursu, żeby przejść rowem wykopanym szerokości 2 metrów, zwężającym się nagle i stromo do głębokości pół metra. Przy czym rów ma 2 metry głębokości i 2 metry szerokości. I ja teraz, idąc, chcąc tam wchodzić, mając boczną falę i wiatr, mam się utrzymać na 2 metrach szerokości i no jak? Tak więc, no to i takie coś. Aha, jeszcze dodali informację, że już 10 statków się tam rozbiło, bo kapitanowie nie przestrzegali ich. Szczerze, mogli naprawdę przestrzegać ich poleceń, a i tak się rozbić. I mimo tego, że byliśmy zmęczeni, to po prostu zrezygnowałem z wejścia do tego portu. Mówię, no nie będę rył 2-metrowym rowem, licząc na to, że się tam utrzymam, a jak nie, to jestem na półmetrowym wypłyceniu. Zdecydowaliśmy się wejść do innego portu, niewiele lepszego, po prostu troszeczkę. Oni zrobili coś innego, oni jeszcze inaczej to zrobili. Oni zabudowali sobie kawałek plaży, wydzielili sobie kawałek plaży, dosłownie tak to wyglądało. Zrobili sobie takie kamienne główki, trochę kamieni i trochę drewna. Tak wyszli trochę tymi główkami w morze, takim nasypem, bardzo improwizowanym nasypem i można było dzięki temu wpłynąć do portu. Ale zaraz po wpłynięciu do portu po prawej stronie było wybrzeże, a po lewej stronie plaża. Tam było 5 metrów. To był port szerokości 5 metrów. No i to jest Dania. Oni muszą walczyć z tymi piaskami, z tymi wydmami, które się ciągle przesuwają. Oni, jeżeli chcą zrobić sobie dobry port, to muszą po prostu wybetonować taki betonowy fort. To jest Dania. No kto co lubi. Ja nie kręciłem tego, bo szczerze mówiąc po prostu odpoczywaliśmy. No nie było czego kręcić, o tak. Ale z drugiej strony byliśmy bardzo zmęczeni. Tutaj musieliśmy zdążyć do Kopenhagi jak najszybciej. Byliśmy umówieni z ludźmi i ta prędkość była troszeczkę przytłaczająca. Te przeloty były przytłaczające. I jak dopływaliśmy do takiego portu improwizowanego, no to tylko był czas, żeby się przespać i ruszać dalej. Myślę, że Dania, że można tu odkryć więcej ciekawych miejsc, ale trzeba by poświęcić więcej uwagi. Tak na pierwszy rzut oka, to nie. Na pierwszy rzut oka na pierwszy rzut mojego oka nie dostrzegłem nic wartościowego na tyle, żeby powiedzieć wow, żeby ten efekt wow, ale fajny kraj, wow, ale tu się fajnie żegluje, wow. No nie. Nie. Kopenhaga. Przejechałem całą Danię, praktycznie kończy się Dania i to jest pierwsze miejsce, w którym no, jest spoko. Ja, który nie lubi miast, doceniam Kopenhagę. Ale powiem wam to, co lubicie najbardziej, czyli to, co najbardziej buduje emocje. No bo działo się. Parę razy. W jednym z portów spotkaliśmy żeglarza, Grzegorza. Zrobiłem z nim wywiad i to jest bardzo fajny motyw tej podróży, ponieważ ja sobie wymyśliłem, ja chcę prowadzić wywiady. Spotkałem Grzegorza, nagrałem z nim wywiad, zainteresował mnie swoją historią, niesamowitą historią. W ogóle bardzo mi zaimponował, że w swoim wieku, ma 72 lata, sam żegluje i to nie byle jakie rejsy. Okrąża świat dookoła na 3/4. Mieszka z Inuitami na Grenlandii. Jeszcze tam Śródziemne też opłynął. No, ogólnie taki malutki się przy nim poczułem, ale w ogóle bardzo imponuje. No i przede wszystkim ja wiem, jak trudne jest żeglarstwo. Samo w sobie trudne. A on to robi samemu. Na wcale nie małym jachcie, bo 14-metrowym. Ojejku, ta historia jest opowiedziana. Słuchajcie, ja bym już wam teraz skrócił, ale nie, bo zrobiłem wywiad i robię oddzielny odcinek i to będzie oddzielny odcinek i chciałbym wam to opowiedzieć tam, a w zasadzie on wam to opowie.
Ale słuchajcie, no muszę powiedzieć, spędził zimę z Inuitami, z ludźmi na Grenlandii i oni pomogli mu tam przetrwać. On miał uszkodzony silnik, nie mógł już się stamtąd wyrwać, było za późno. On był na północnym przejściu i stamtąd go zawrócili. Powiedzieli, chłopie, uciekaj stąd jak najszybciej, bo ty tu zginiesz, bo tu jest zimą 55 na minusie. Jedź na Grenlandię, bo tam jest minus 35, to będzie cieplej ci. Masz szansę przeżyć. I on popłynął na tę Grenlandię i tam żył i później wrócił i później chciał drugie podejście zrobić i mu się nie udało, bo go fala powaliła po drodze, zniszczyła mu ten jego statek, musiał wracać, bo już ojejku. No słuchajcie, podróżować i chociażby dla takich znajomości, która myślę, że zostanie na jakiś czas, no nie jakoś bardzo długo, bo to jest starszy człowiek, tak więc wygaśnie. Ale jest mi świnia. No, ale naprawdę dlatego warto. Pożegnaliśmy się w jakimś tam porcie, bo w tym samym porcie, w którym się poznaliśmy, ale słuchajcie, tak zaiskrzyło, tak fajnie się dogadywaliśmy. W ogóle Grzegorz się bardzo ucieszył, że ja chcę zrobić z nim wywiad i że w ogóle ktoś jest zainteresowany tym, co on robi. On to jest bardzo taki człowiek, on jest starszy, a jednocześnie taki, no wiecie, taki nie że skryty, ale no skromny, o. On się tak zainteresował tym, że ja w ogóle jestem zainteresowany tą jego historią, że on został jeden dzień dłużej w tym porcie, mimo tego, że już chciał wypływać, to został z nami. Dużo czasu tam spędziliśmy, zobaczcie, ojejku, nie mogę wam teraz tego wszystkiego powiedzieć, no ale tak było. Czekajcie na wywiad, już niedługo się pojawi. No i wypłynąłem, nie mogę tu usiedzieć, słuchajcie, nogi już wymoczyłem. Tak, ewidentnie, czyściutkie są. Nie no, eleganckie. Tak się robi. W Danii się nóg nie myje, tylko tutaj przychodzą ludzie, jak w rzymskich łaźniach, słuchajcie, siadamy i sobie moczymy. Zobaczcie. Zobaczcie tych ludzi. Wszyscy, tak jak ja. Siedzą i moczą nogi. I potrzeba Przyjedziecie do Kopenhagi, to zrozumiecie. Grzegorz popłynął, my zaraz za nim popłynęliśmy, on już wracał, ale nie będę wam opowiadał. Wypłynęliśmy i musieliśmy zrobić we dwójkę naszym Gauzdalem, to jest raczej taka mało wygodna łódka, 100 mil musieliśmy zrobić. No i mi przypadała wachta popołudniowo-wieczorno-nocna. Nie no, Asia też mi pomagała, ale ja też chciałem jej jak najbardziej ulżyć, więc brałem większość na siebie. I w którymś momencie mieliśmy się zmienić, a i szliśmy taką, wiało tak 10-11 metrów na sekundę, czyli taka piątka dobra, nie? Pod szóstkę podchodząca w skali Beauforta. Chyba. Możecie mnie poprawić. Tak czy inaczej wiało. Wiało na tyle, że jechaliśmy tylko na połówce foka i sunęliśmy te 4-5 węzłów. No, było dobrze, ale fala była dosyć taka mocna. No tak czy inaczej, nie o to chodzi. W Danii są takie ruty. Nie tylko w Danii, ale tu akurat o tym, co mówię, są ruty, są płytkie wody, są wytyczone ruty dla statków i one pływają jak po prostokątach, jakby tylko mogły, gdzie nie mogą wpłynąć w środek prostokąta, tylko muszą walić obrzeżami i tam sobie gdzieś tak pływają. No i te ruty jest ruta A, B, T, D, E i tak dalej, i chyba cały alfabet. No i ja trafiłem na te ruty, na te skrzyżowania nocą. Słuchajcie, wiem, że jest ciemno, mam nadzieję, że mnie jeszcze widzicie trochę, że jest tyle światła, że ja coś nagrywam. I nie będę musiał tego wszystkiego jeszcze raz powtarzać, ale trafiłem na najtrudniejsze dla mnie, jak dotąd, przejście poprzeczne ruty. Sunęły statki jeden za drugim, wschód-zachód, już blisko północnej części, no nieważne gdzie, to nie ma żadnego znaczenia, było ciemno jak w dupie. I ja na tych światłach i ja tam na żaglach i prędkość taka była moja, czyli 4 węzełki. Włączyłem później silnik, bo już straciłem manewrowość i musiałem, no nie wiem wam jak to opowiedzieć, ale w którymś momencie zdecydowałem, że no bo, no właśnie, bo nie wiem jak to opowiedzieć. Ruty to są takie, że statki idą sobie i za chwilę przychodzi następny i za chwilę przychodzi następny i one w równych odcinkach leci jeden za drugim, taka karawana wielkich statków. Nocą widzisz tylko światełka, nie wiesz czy to duże, czy to małe, nie masz pojęcia co to jest, chyba że płynie wielki taki hotelowiec, no to od razu wiadomo, bo to świeci jak elektrownia. No i nie miałem gdzie się wbić, po prostu nie miałem gdzie się wbić, bo
bo prawda jest taka, że ja musiałem podjechać bezpośrednio pod nich, stanąć na rzut kamieniem w odległości do tych statków, które się przewijały, wejść im zaraz za kilwater i liczyć na to, że zdążę na drugą stronę. A najlepiej jeszcze zatrzymać się pomiędzy, bo z drugiej strony też szły, nie? Najpierw jechały z lewej strony, jeden za drugim. Wtedy trzeba było ich przeskoczyć, no i wtedy kawałek dalej, bardzo ciasna ruta. Z drugiej strony szły w drugą stronę. No i zaczął się robić poważny problem, bo ja nie mogłem się w nich wbić. Tam było, wiecie, ledwo się zbliżyłem. Aha, bo one jeszcze nie szły jeden za drugim, tylko z pewnym przesunięciem, nie? Że jedne bardziej bliżej telefonu, drugie trochę dalej od telefonu. Masakra. Ja pokonałem ród już dziesiątki w mojej karierze żeglarskiej, ale jeszcze nigdy nie walczyłem tak długo, żeby w ogóle wbić się w rutę. Ja 1,5 godziny robiłem podchody. Ja byłem już blisko tak, że mogłem napluć im na burtę i ja nadal nie byłem gotowy, żeby przeskoczyć na drugą stronę, bo ja już dobra, decyduję się, ale patrzę, no nie, no idzie następny, no i jak? Nigdy tego nie przejdę. I w którymś momencie zdecydowałem, dobra, no muszę. Albo przejdę, albo zostanę tam, gdzie stoję. Wiecie, do tego dochodziło zmęczenie. To była jakaś 80 mila tej nocy, tej doby. I bardzo chciałem jednak przedostać się na tą drugą stronę. Była pewna presja. I ja wskakuję na dosłownie z jakimś tam odstępem na rufę przechodzącemu statkowi, ale widzę, że z lewej idzie, no idzie, bo od dłuższego idzie, tylko że jest noc. Ja mam nadzieję, że część z Was chociaż mnie trochę rozumie. W nocy jest problem taki, że jak obserwujesz światła, to nie sposób ocenić odległości. Naprawdę jest bardzo ciężko. Czasami widzisz bojkę, albo inaczej, widzisz światło, białe światło i ty myślisz, że to jest jakiś tam podpływasz i nagle w mordę! Ty obserwujesz to światło, jakoby było gdzieś tam daleko, a się okazuje, że to jest bojka czy inne światło jakieś ustawione, nie wiem, 20 metrów od ciebie. I ty w ostatniej chwili, no może 50 czy 100 metrów, ale blisko, dużo za blisko. I te odległości są bardzo zgubne. No i ja obserwuję ten statek i ja go miałem jako duży statek. Albo odwrotnie. Myślałem, że on jest mały. Ja nie wiem, co myślałem. No zmęczenie. Pamiętajcie, że do tego dochodzi zmęczenie. I ja przechodzę, on idzie z lewej strony i w którymś momencie mówię, nie, Wojtek, nie, nie! I dałem ostro w lewo, jeszcze dołożyłem na manetce gazu. Słuchajcie, on był tak blisko, no, naprawdę, było tak blisko. To był taki czarny, chyba samochodowiec, taki, że wiecie, cały zabudowany. Taka kształtna masa, znaczy taka no kwadratowy, taki no wielki. No i zdecydowałem się, że nie, przechodzę i wiecie, minąłem się dosłownie, aha, bo nie wiem, może słyszeliście, bo ja poruszam dużo wątków, słyszeliście może o takim micie, który twierdzi, że nie wolno podejść zbyt blisko środka burty takiego dużego statku, bo on cię przyciągnie. I może słyszeliście o takim micie, że nie wolno wchodzić w kilwater takiego statku, bo on cię tam sponiewiera i zatopi? No to są dwa mity. Po pierwsze, przejechałem bardzo blisko i dużo za blisko, a po drugie, już byłem tak zdesperowany, że od razu wszedłem w jego kilwater i ciąłem go za rufą tak blisko, jak się po prostu odważyłem. Jak blisko byłem od tej jednostki, jak przechodziliśmy wzdłuż swoich burt? Myślę, że 4-5 długości mojego jachtu. Ja mam 30 stóp, sami sobie pomnóżcie, jaka to jest odległość. Przeszliśmy, minęliśmy się, ja już byłem zdecydowany, mówię, nie, no przechodzę. Ja byłem zmęczony tym 1,5-godzinnym wyczekiwaniem, kombinowaniem, ustalaniem odległości. Ice by się przydał. Była właśnie ta sytuacja, gdzie ice by się przydał, ale ja nie mam i to było trzeba wszystko zrobić na oko. Minąłem się z nim, wszedłem na jego kilwater i tak myśląc, ciekawe co tam się, nic się nie dzieje. Płyniesz normalnie, to wiecie, motorówkę sponiewiera, ale nie kilowy jacht. Przeszedłem na drugą stronę
I słuchajcie, one szły, to powinno być nielegalne, one powinny mieć większe odległości od siebie, bo to jest chore, to jest naprawdę dla łódki, która płynie z prędkością 3 czy 4 czy 5 węzłów na żaglach przy ograniczonej manewrowości, no przejść taki tor wodny, gdzie te przecinaki latają w tom i z powrotem, to jest chore, to nie powinno tak wyglądać. Wbiłem się za jego kilwater, przeskoczyłem na drugą stronę, tam już z lewej szedł następny, tylko tak jakby trochę głębiej, bliżej środka toru. Ja mówię, no ciuleję, to nie przejdę. Patrzę w prawo, a tam 3. Naprawdę, ja jestem po środku tego toru wąskiego, bo one naprawdę blisko siebie przechodziły. To nie tam, że wiecie, było 100 kabli szerokości tego. Nie, jeden na drugim. Jeden przechodził, z drugiej strony był następny. I ja po środku, jak żaba do rozjechania. To był najtragiczniejszy. W którymś momencie wyszła Asia, mówi, co ty robisz? Ja mówię, no próbuję przejechać na drugą stronę, ja już nie mogę. Ja tu walczę, Ona mówi, no właśnie widzę, że w prawo, w lewo, co ty robisz? Ja mówię, no próbuję przeżyć. No, tak to wyglądało. No straszna ruta, to jeszcze czegoś takiego nie przeżywałem. Takiej ruty nie miałem. I jeszcze nocą. Bardzo trudna, bardzo trudna. Trzeba mieć dużo wyczucia, dużo praktyki, doświadczenia. No jedyne co, to podziwiałem te statki. No i właśnie byłem po środku tej ruty i płyną 3 następne z prawej, a tam z lewej też. I nie ma, że możesz poczekać. No way! Musiałem jechać dalej, nie było opcji poczekam. Nie, bo z lewej nadciągały następne, tamte się... To było tragiczne. No później, nie wiem, czy to było dobre, czy złe, że one nie szły właśnie jeden za drugim, bo one się jeszcze wyprzedzały. To jeszcze było najlepsze. Tam wiesz, widzę, że idą 3 statki i ten jeden jest wyprzedzany przez drugiego. I co z tego, że ja sobie ocenię odległości, jak zaraz one robią roszadę, tragedia. Naprawdę tragedia. Wcale mi się nie podobało. Byłem mokry, spocony, te 1,5 godziny czy 2 godziny przejścia jednej ruty, to mnie kosztowało więcej niż cała noc na żaglach. Byłem wyczerpany i to naprawdę, bo to nie ma tego, że one coś tam cię widzą, że uwzględnią moją obecność, że my też... Nie, ja jestem cieniem, oni w ogóle nie zwracają na mnie uwagi. Jestem nikim, zerem. To była przygoda. No przeszedłem to na drugą stronę i to też chodziło o to, że ja Asi nie chciałem postawić za sterem i spać, bo ona by biedna w ogóle nie... Znaczy no nie było takiej opcji, musiałem to być ja. Musiałem być to ja i ja to zrobiłem z największą trudnością. No tak się tutaj pływa. No, ale atrakcje muszą być. W sumie mi się... nie mogę powiedzieć, że mi się podobało, bo czasami lubię przygody, ale to było tak niebezpieczne, tak niepewne, tak ciężkie, że ja nawet nie mogę powiedzieć, że to była fajna przygoda. Jeszcze ten kontakt, te bliskie przejście z tym samochodowcem, nie fajnie. Słuchajcie, dzisiaj kończę, a jutro będę nagrywał dalej, bo jednak mam coś do poopowiadania, a już jest tak ciemno, że ja nie wiem, czy cokolwiek będzie z tego nagrania. Dobra, do jutra, do rana.